Witamy wszystkich serdecznie w kolejny piękny, słoneczny dzień w Kyoto. Ohio. Dzisiaj planujemy pokazać Wam wiele kolejnych miejsc, także póki co nie zdradzamy kolejności, bo sami jeszcze jej nie znamy, ale na pewno zaczniemy od cesarskiego pałacu, który nie warto mylić z zamkiem, bo to są dwie różne rzeczy. System autobusowy nie przestaje nas zaskakiwać, wygląda naprawdę przeuroczo. I właśnie my jedziemy 202 i zmieniła się kuleczka z tej na tą, to znaczy, że zaraz będzie autobus u nas. No i jak widzicie w oddali, autobus już do nas dojeżdża. Ja tylko dodam, że te autobusy są bardzo wygodne, kierowcy są bardzo mili, ale jednak bardzo dużo czasu schodzi, żeby się przedostać z jakiegoś miejsca do drugiego. Metrem, pociągiem zdecydowanie lepiej. No niestety Kyoto nie jest tak dobrze skomunikowane jak Osaka czy Tokio. Wsiadamy w naszą 202. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, przejazd autobusem kosztuje 230 wewnątrz granic miasta. Jeżeli się jedzie gdzieś dalej, to wtedy będzie płatny w zależności od przystanku. Jeżdżenie autobusem działa w ten sposób, że jak się wsiada tutaj w Kyoto, nic się nie robi, płaci się dopiero przy wyjściu. Jeżeli chce się wyjść na jakimś przystanku, trzeba nacisnąć ten przycisk, tutaj, ten przycisk, i wtedy pojawi się na tablicy tam, że stop requested, i pan się zatrzyma. Trzeba płacić tutaj albo gotówką, 230 dokładnie, ale nic się nie bójcie, tam koło pana jest rozmieniarka z 1000, można rozmienić sobie na drobne. Albo można płacić tak zwaną IC card, czyli tą kartą przedpłaconą, którą mamy obecnie w telefonie, którą my płacimy. W komunikacji publicznej nie powinno się też rozmawiać i używać telefonu komórkowego, rozmawiać przez telefon komórkowy albo słuchać muzyki, dzwonić, w ogóle wydawać głośnych odgłosów. Także o tym cały czas przypominają różnego rodzaju komunikaty tutaj w Japonii. Wysiedliśmy z naszego pięknego środka transportu. Ja Wam powiem tak, dzisiaj są tak pełne autobusy, że ja byłem pewien, że już nam się nie uda. No ale na szczęście jakoś się przepchaliśmy, bo w porównaniu z Japończykami to my jesteśmy całkiem duzi. Teraz jesteśmy już pod pałacem. Najpierw wchodzimy do parku, a później pokażemy Wam pałac. Szybkie info, jak wygląda ten kompleks. Także to, co tutaj widzicie, to jest pałac cesarski, a dookoła tego zostały wybudowane takie przepiękne ogrody. Z tymi ogrodami się łączy lekka kontrowersja, bo podobno jak cesarz się przeprowadził do Tokio, przyjechał tu kilka lat później, to okazało się, że władze Kyoto wyburzyły bardzo dużo budynków, żeby zbudować te ogrody, no i nie bardzo mu się to spodobało. Sam park jest naprawdę przepiękny. Można sobie tutaj pospacerować, pojeździć na rowerze, podpoczywać w cieniu. Bardzo, bardzo ładne drzewa. Jak zwykle w Japonii wszystko przepięknie urządzone. A my kierujemy się w stronę pałacu. Swoją drogą jest to ciekawe, że właśnie idziemy do Pałacu Cesarskiego, który nie jest otoczony fosą, tylko jak widzicie parkiem. A wczoraj byliśmy w pałacu, znaczy w zamku, na którym rządzili szogunowie, i on był bardzo ufortyfikowany. A ja Wam mogę powiedzieć, dlaczego tak jest. Dlatego, że szogunowie to wojownicy i szogunowie się tukli i wybijali. A nikt w życiu nie pomyślał, żeby zabić cesarza w Japonii, bo cesarz w Japonii był bogiem. Bogiem przestał być dopiero w 1945 roku, po II wojnie światowej. Dlatego wszyscy, nawet jak cesarz nie rządził, tylko rządzili szogunowie, szanowali cesarza równoznacznie z Bogiem, równoznacznie z ich ojcem, równoznacznie z ich władcą. W parku poza Pałacem Cesarskim znajdziecie również inne zabudowania, na przykład taką oto przepiękną świątynkę. A sama ta świątynia jest poświęcona Bogu muzyki. Także właśnie przyszedł pan się pomodlić i był z gitarą, więc ewidentnie jak ktoś szuka inspiracji, chce napisać piosenkę albo zacząć dobrze grać, to jest miejsce, gdzie musicie dać jakiś datek. W wielu miejscach jak byliśmy, widziałam jak się modlili i pociągali za sznur, czyli dzwoneczki. Tutaj nikogo nie ma, ale mam nadzieję, że nie jest to zakazane.
Sam park jest przepiękny. Nie dość, że przepiękny, to wygląda na stary. Także muszę się dowiedzieć, czy Kyoto zostało zniszczone podczas II wojny światowej. Jak patrzyłem na Tokio, na zdjęcia Tokio, to tam wszystko było zrównane z ziemią, wszystko jest odbudowane. Tutaj musimy się dowiedzieć, jak to wyglądało ze starą stolicą Japonii. Dotarliśmy już pod mury Pałacu Cesarskiego. Idziemy, one się nie kończą. Także już wiemy, że spędzimy tu dużo czasu, bo mury naprawdę długie oznaczają, że ten kompleks też będzie wielki. Weszliśmy już do pałacu, dostaliśmy plakietki. Wejście jest zupełnie za darmo, więc nie macie o co się martwić. Można tutaj też uczestniczyć w takiej darmowej wycieczce, również w języku angielskim. Ona jest o 10:14. Tutaj nic nie kosztuje, więc o to możecie być spokojni. Teraz postaramy się obejść te najważniejsze budynki i dać wam znać co i jak. Jedyne, o czym musicie pamiętać, że sprawdzają tutaj bagaże na wejściu i nie wolno pod żadnym pozorem wnosić drona. Przepiękna brama wejściowa. Naprawdę majestatyczna. Tutaj możecie zobaczyć pokoje, w których oczekiwało się na audiencję. Ten budynek jest naprawdę duży. Są też bardzo fajne opisy, jak to wygląda w środku. No bo tu przez te okna średnio to trochę widać. Teraz czas na garść informacji historycznych od wuja Mikołaja. Kyoto stało się siedzibą cesarską od 794 roku, kiedy to cesarz Kammu przeniósł stolicę Japonii z Nary właśnie do Kyoto. Jeżeli chodzi o ten pałac, to pełni on swoją funkcję, te budynki pełnią swoją funkcję od 1331 roku i nieprzerwalnie do 1869 roku były one siedzibą cesarza. W 1869 roku cesarz przeniósł się do Tokio, ponieważ na mocy, nazwijmy to, traktatu albo restauracji tak zwanej Meiji, siedziba stolicy została przeniesiona z Kyoto do Tokio. I dowiedzieliśmy się, Kyoto nie zostało zbombardowane podczas II wojny światowej. Przynajmniej nie zostało ciężko zniszczone, także dziękujemy łaskawym Amerykanom, że te miejsca historyczne zostały zachowane. Tutaj widzicie główną część pałacu. Oczywiście nie możemy wejść do środka, więc pokazuję wam ją przez bramę, ale wygląda naprawdę majestatycznie. Zwracam honor, jednak udało się tu wejść, także macie to w pełnej okazałości. W pałacu znajduje się również jeden z najsłynniejszych tronów cesarskich w Japonii. Pałac ten był wielokrotnie niszczony przez liczne pożary. Te obecne zabudowania to są zabudowania z 1855 roku. Ja wam powiem tak. Tutaj nie można wchodzić do środka, ale trzeba przyznać, że sama ta trasa jest bardzo fajnie przeprowadzona, więc widzicie, jak to wygląda de facto w środku. Widzicie ogrody, widzicie jakieś place. Także naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony. Kolejne przepiękne budynki, zachowane naprawdę w idealnym stanie. Przepiękny park ze stawem. To jest naprawdę miejsce, gdzie można przyjść się trochę wyciszyć. No, turystów trochę jest, ale wcale nie tak bardzo dużo. Jeszcze jedna rzecz, bo przy miejscu, o którym chciałem więcej opowiedzieć, był straszny harmider. W tym kompleksie znajduje się jedna z najważniejszych sal w Japonii. Jest to sala ceremonialna, tak zwana sala Shishinden. I jest to jedno z najważniejszych miejsc historycznych, ponieważ to tutaj odbywały się najważniejsze spotkania, to tutaj odbywały się również najważniejsze historyczne wydarzenia, takie jak na przykład intronizacja cesarzy. Między innymi w tej sali intronizowani byli cesarze z rodu Meiji albo Showa. Co się dzieje obecnie w tym miejscu? Ano obecnie dzieje się to, że co jakiś czas odbywają się tutaj różnego rodzaju ceremonie państwowe. Jest to również bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o turystów, bo to właśnie tutaj cesarz, rodzina cesarska mogą przybliżyć swoje ceremoniały i swoją kulturę, a musicie pamiętać, że odnośnie cesarzy jest to
ostatnie cesarstwo na świecie. Cesarz obecnie ma swoją siedzibę w Tokio. Byliśmy pod Pałacem Cesarskim. Jak byliśmy w Tokio, zapraszamy na odcinek z naszej wizyty. Samego pałacu nie widzieliśmy, bo go nie można oglądać tak normalnie z ulicy, ale widzieliśmy te miejsca, które znajdują się zaraz obok. My już żegnamy się z Pałacem Cesarskim. Bardzo dziękujemy. Było naprawdę mega fajnie. Dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Ja nie spodziewałem się, że będzie to aż takie fajne miejsce. No a teraz lecimy szybko w kolejne. Idziemy na kolejny autobus. Jak wiecie, to nie jest tu łatwe, więc mamy pół godziny drogi, ale chcemy wam pokazać dwa wyjątkowe miejsca. Dojechaliśmy w kolejne miejsce, do świątyni Kinkakuji. Jest to jedna z najsłynniejszych świątyń buddyjskich. Również jedna z najstarszych. Tak wygląda. A my bardzo chcemy wejść do środka, ale spójrzcie, ile tam jest ludzi. Przeszliśmy przez pierwszą bramę. Niestety czeka nas kolejka do kupienia biletów. Nie mogliśmy ich kupić online, chociaż szukaliśmy. No i zobaczymy, jak długo to potrwa, bo mamy dzisiaj plan na dużo więcej rzeczy do zobaczenia. Fajnie, żeby był realistyczny. Udało nam się załatwić bilety, patrzcie, jak super wyglądają. Jak się pewnie domyślacie, zrobiło się gorąco. Dzisiaj w Kyoto 28 stopni i ani jednej chmurki. Także ludzi mamy tyle, a wszystko to w związku z tym, że każdy chce mieć zdjęcie z tym oto złotym pawilonem. Jakbyście byli zainteresowani, to złoty pawilon naprawdę jest ze złota. Miejsce jest naprawdę przepiękne i w ogóle nie sam złoty pawilon, ale cały ogród. A niestety dzisiaj jest naprawdę tyle ludzi. Ojej, nie wiem, czy uda nam się tam dopchać, żeby zdjęcie zrobić. A tak ten pawilon wygląda w środku. Poza złotym pawilonem znajdziecie tutaj również inne budynki. Również są bardzo piękne. Spójrzcie, jak tutaj jest to drzewo zaopiekowane. Jak ci się podoba świątynia? Świątynia z każdej strony, zwłaszcza ten złoty pawilon z każdej strony wygląda przepięknie i chyba o każdej porze roku wygląda ślicznie. Tak, on ma bardzo ciekawą historię, bo on powstał już w 1397 roku. Pierwotnie był pałacem tak zwanego szalonego księcia. Później stał się świątynią buddyjską. Później był słynny z tego, że miał przechowywać relikty Buddy, samego Buddy. I on przetrwał te wszystkie lata, przetrwał nawet II wojnę światową. I co? I w latach 50. XX wieku jakiś szaleniec go podpalił i spłonął doszczętnie. I dopiero później zaczęli go odbudowywać. Najpierw odbudowali sam pałac, później dodali jeszcze to całe złocenie. Więc no, trzeba uważać nawet na zwykłych ludzi, którzy pozornie nie są w ogóle groźni. Dzisiaj naprawdę robi niesamowite wrażenie. Jedno z naszych ulubionych miejsc, jeżeli chodzi o Kyoto, jeżeli chodzi o ilość ludzi, zdecydowanie najmniej ulubione miejsce. Zdecydowanie się z tobą zgadzam, natomiast aż mnie ciarki przeszły, jak mówiłeś o tym, że ktoś go podpalił. Piękny jest, zbyt piękny. Ze świątyni wychodzi się dokładnie tak. Także wyobraźcie sobie, ile tutaj jest ludzi. No i tak nas żegna wielki złoty pawilon. Dzięki wielkie, było fajnie. A teraz lecimy już do następnej świątyni. Wyszliśmy właśnie ze złotego pawilonu i muszę wam powiedzieć, że jak na filozofię zen, tam w środku te, wiecie, wszystkie kamyczki wygrabione i tak dalej, i piękne ogrody, to przy takiej ilości ludzi zen się nie dało rady osiągnąć. Było zdecydowanie za tłoczno. No, to jest świątynia, którą zdecydowanie najszybciej zwiedziliśmy, bo po prostu ją przeszliśmy, zatrzymaliśmy się 2 albo 3 razy i wyszliśmy, bo lecieliśmy z tłumem ludzi. Miejcie to na uwadze. I jeszcze takie jedno przemyślenie, po prostu to jest pierwsza chyba świątynia, gdzie za wszystko trzeba było płacić, gdzie nie było pieczątek, bo tutaj w Japonii jest taki fajny zwyczaj, że w każdym miejscu możesz sobie przybić pieczątkę do zeszytu i one są takie piękne, kolorowe, z ładnymi wzorami. Tutaj tego nie było. Nie, tutaj to było, tylko trzeba było to kupić. I
Jak się kupiło ich książkę, to oni ci wtedy to wbijali. Tylko że my mamy w innej książce wszystkie stempelki. Także my trochę nie lubimy, jak na religii robi się biznes. Bo znamy taką jedną religię, która lubi tak robić i nam się to nie podoba. I niestety, ale w Japonii jest tak, że wszystko co shintoistyczne to jest za darmo. Ma to swoje podłoże historyczne, bo shintoizm nie został stworzony dla pieniędzy, tylko dla władzy. Ale o tym nie będziemy się dzisiaj może zbyt długo rozwodzić. Ale jeżeli chodzi o buddyzm, tutaj wszystko jest płatne. I my nie mamy problemu, żeby zapłacić za wejście, nie mamy problemu, żeby zapłacić za inne rzeczy. To wszystko jest naturalne i te pieniądze nie są jakieś duże. No ale jeżeli chcemy zrobić pieczątkę, bo jeździmy po całej Japonii i zbieramy te pieczątki z każdego miejsca, w każdym mieście, w całym kraju, no to chcielibyśmy też mieć stąd. No ale nie dość, że nie można, no to można, ale za pieniądze, ale też nie tak jak my chcemy. Dotarliśmy do kolejnej świątyni, jest to również świątynia buddyjska, więc zgadnijcie co, trzeba zapłacić. Zaraz wam wszystko powiemy, co dokładnie, gdzie i za ile. Nie wiem, czy dobrze widać, ale chcę wam pokazać, jak wygląda cały ten kompleks. Jest naprawdę bardzo duży. Na najważniejsze, albo może nie najważniejsze, tylko najbardziej znane, to te kamienie w tym ogrodzie. Jesteśmy w świątyni Ryoanji. Jest to świątynia buddyjska w takim szczególnym nastawieniu na zen. Pierwotnie była to willa arystokratyczna i w XV wieku, pod koniec XV wieku, w połowie, nie pamiętam dokładnie, dodam, została przekształcona na świątynię buddyjską, a później na tą taką specjalną świątynię i tak pozostaje do czasów dzisiejszych. A w 1994 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tutaj znajdziecie też przepiękny staw, przepiękny las. To jest bardzo, bardzo duża posiadłość. No ale my wchodzimy do środka, żeby wam pokazać, jak wyglądają te budynki, no i przede wszystkim ten ogród. Ktoś tu się nam schował za krzakami. Pozdrawiamy. Do głównego budynku prowadzą stare kamienne schody. Tutaj trzeba się mocno wdrapywać. W ogóle Kyoto jest górzystym terenem, więc nie zdziwcie się, bo tych schodów w każdej świątyni jest sporo. Zaraz na końcu tych schodów przepiękny biały budynek. Zdjęliśmy już buty. Wchodzimy do tego majestatycznego budynku. Jak widzicie, ludzi też jest sporo, ale to jest ogromne miejsce, więc na pewno się pomieścimy. Jest i ogród. Zaraz zobaczycie przede wszystkim ogród, kamienie, no i jak starannie jest to wszystko zagrabione. Ten ogród ma 25×10. Jedyne co tu zobaczycie to starannie ułożony żwir, 15 kamieniów i trochę mchu. Jeżeli chodzi o ten mur, jest to gliniany mur i co jakiś czas zwisają gałęzie z tych drzew. Jest to jeden z najsłynniejszych tego typu ogrodów na świecie. Ale do tej pory nie wiadomo, co on tak naprawdę symbolizuje. Czy te kamienie symbolizują jakieś góry, morze, chmury? I powstał w okolicach roku 1500. Te malowidła są naprawdę przepiękne. Brakuje nam trochę wyposażenia, ale to jest coś, co ciężko nam zrozumieć, że oni tak po prostu żyli. Wyszliśmy już z tego ogrodu kamiennego. Schodzimy również kamiennymi schodami i zaraz zabierzemy was jeszcze w jakieś miejsce, ale jeszcze poprzechadzamy się po tym wielkim parku. Jest tutaj super i nie ma tyle ludzi, co w poprzedniej świątyni. Tu możecie jeszcze zobaczyć taki przepiękny ogród. Wygląda niesamowicie. Nierealistycznie. Wyszliśmy już ze świątyni. Czy nam się podobała?
na pewno jest interesująca, chociaż ja uważam, że największa wartość tego ogrodu to jest na pewno marketing, bo on naprawdę nie jest spektakularny i wydaje mi się, że to raczej przez marketing stał się taki znany na cały świat. Ale to jest oczywiście moje zdanie. Poza tym znowu przytrafia nam się wpadka stemplowa. Staje się to powoli męczące w świątyniach buddyjskich. Żeby nie było, był tu stempel, ale zamknęli sklep, w którym jest stempel, więc nie można było tam wejść. Ja muszę to doprecyzować, bo zamknęli miejsce, gdzie jest stempel w sklepie, ale sklep był otwarty. Więc nie zamknęli sklepu, gdzie był stempel, tylko zamknęli kasę, gdzie był stempel. Ale wystarczyło po niego sięgnąć. Nie udało się. Cóż, może to po prostu nie dla nas gra. W każdym razie, kochana Japonio, próbowaliśmy, polegliśmy w świątyniach buddyjskich. A teraz idziemy na stację kolejki i jedziemy do kolejnego miejsca. Stamtąd właśnie wracamy. A teraz czekamy na pociąg i będziemy jechać w kolejne ciekawe miejsce. Mianowicie zabieramy Was do lasu. Ale nie takiego zwykłego. Wysiedliśmy i od razu przenieśliśmy się do starej Japonii. Tutaj są bardzo piękne budyneczki. Są rikszarze. Można sobie jeździć rowerkiem. Ale patrzcie, ile tutaj jest ludzi. Full. Po prostu full. Jak widzicie, liczba ludzi się nie zmniejszyła, tylko zwiększyła. A to oznacza, że wchodzimy do lasu bambusowego. Coraz więcej bambusów. One są naprawdę bardzo wysokie, kilkanaście metrów, może i 10. Ale jeżeli chodzi o liczbę ludzi, to tutaj zdjęcia takiego samemu sobie raczej nie zrobicie. Ja nie jestem zwolenniczką tego lasu. To było pierwsze miejsce, które odwiedziliśmy po przyjeździe do Japonii. Tak, to jest pierwsze miejsce, które razem zwiedziliśmy i Gabi go nie lubi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że my tu wtedy też przyjechaliśmy, wiecie, 6 rano po całonocnym samolocie, a tu i tak było bardzo dużo ludzi, a są inne miejsca i inne lasy bambusowe, które są równie ładne. Dalej idziecie. Niestety liczba ludzi się nie zmniejsza. Za to zwiększa się narzekanie dzieciaczków. Są już zmęczone. Chcą do domu. Cóż. Ale ja zmieniłam zdanie. Na temat? Na temat tego lasu, bo to tutaj mieliśmy swoje pierwsze zdjęcie z Japonii. Gabi się bardzo spodobał ten staw, więc go Wam nagrywam. Sami ocencie, co sądzicie. Gabi mówi, że jest piękny. Jest idealny po prostu. Specjalnie po to tu przyjechaliśmy. Tak naprawdę to naprawdę specjalnie po to przeszliśmy pod ten staw. Wyszliśmy z lasu, przynajmniej na chwilę. Przeszliśmy przez tory i będziemy jeszcze do niego wracać, tylko z drugiej strony. Ja lubię ten las, bo tutaj z Gabi się poznawałem. Dziwi mnie, że Gabi go nie lubi, ale już ustaliliśmy, że nie jest to najlepsza forma, żeby tak mówić. W każdym razie ten las jest dość daleko, musicie o tym pamiętać, więc do niego trzeba podjechać najlepiej pociągiem, ewentualnie tym tramwajem, którym my jechaliśmy, ale no wiecie, to też są przesiadki i w ogóle. Tu da się przyjechać autobusem, ale kompletnie się to nie opłaca czasowo. Według mnie to, wiecie, tu jest dużo drzew bambusowych i dużo ludzi, którzy robią im zdjęcia, więc wy sobie takiego pięknego zdjęcia, jakie byście pewnie chcieli, nie zrobicie. Więc jak jesteście na przykład w Kyoto na jeden dzień, to ja bym się zastanowił, czy nie ma lepszych miejsc, żeby odwiedzić, ale to oczywiście up to you. Znaleźliśmy fajne miejsce, gdzie jest całkiem mało ludzi. Tutaj może nawet uda nam się zrobić jakąś foteczkę, gdzie nie będzie nikogo poza nami. Zobaczymy. Patrzcie, jakie miejsce znaleźliśmy. Nikogo poza nami. I tak to można robić zdjęcia.
Słuchajcie, to jest naprawdę fajne miejsce. Jeżeli nam się tylko uda, oznaczymy wam je na mapie, bo my go wcześniej nie znaliśmy. Tutaj jest dosyć mało ludzi. Są też takie specjalne miejsca porobione, żeby się zagłębić i zrobić sobie fajną fotkę. Także mam nadzieję, że znajdziemy to miejsce dokładnie na mapie i wtedy damy wam pina. Okej, mamy tutaj bardzo fajny postój riksz. Można sobie wypożyczyć i pojeździć tym lasem też. Chociaż daję wam znać, że będziecie raczej stali w korkach ludzi. Nie wiem, czy widzicie, tam z lewej strony możecie sobie kupić taką wyprawę prywatną bryką i wtedy idziecie zupełnie bez ludzi, ale kosztuje to oczywiście kilkanaście tysięcy jenów za kilka minut. Wyszliśmy już do miasteczka. To miasteczko tutaj jest bardzo urokliwe, także jak macie trochę więcej czasu, to pamiętajcie, żeby sobie tu pochodzić, żeby sobie coś zjeść i wszystko będzie naprawdę smaczne i fajne. My tymczasem postanowiliśmy tak ostatecznie jeszcze wam powiedzieć, że warto tu wpaść, to jest fajne miejsce. Tak. Może my trochę dzisiaj narzekamy, za co serdecznie przepraszamy, ale po prostu chcemy zrobić za dużo naraz. W każdym razie miejsce jest fajne. Nic tu za to nie płacicie, przyjeżdżacie kiedy chcecie, tak. Możecie sobie pospacerować. No i cóż, Gabi, coś więcej do dodania? Ta alejka, ta główna alejka, w której się robi te najlepsze zdjęcia, jest naprawdę śliczna, jeżeli nie ma ludzi. No a jak są ludzie, to są tłumy, ale to nie jest też jakieś duże odległości, żebyście nie myśleli, to jest tam paręset metrów i tyle. A tymczasem my się zbieramy, ale jeszcze nie kończymy, bo mieliśmy plan na jeszcze dwie rzeczy, ale chyba finalnie uda nam się tylko jedną, bo oczywiście nie wzięliśmy pod uwagę, że mogą coś zamknąć, ale to ja chyba źle przeczytałem, chyba pomyliły mi się świątynie, więc zabieramy was w jeszcze przynajmniej jedno miejsce, zostańcie z nami. Teraz idziemy na pociąg, będziemy jechać inaczej niż tu przyjeżdżaliśmy, pojedziemy tak zwanym JR-em na Kyoto Station, no i stamtąd postaramy się znaleźć drogę do ostatniego miejsca. To, co jest fajnego w Japonii, to takie małe świątynki, które wszędzie możecie znaleźć. Tutaj również. Spójrzcie, jakiego mają żółwia pięknego. My pamiętamy tą świątynię z naszego ostatniego razu tutaj, bo to było jedno z pierwszych zdjęć, które w ogóle zrobiliśmy w Japonii, bo tędy szliśmy do lasu bambusowego. Dotarliśmy do Kyoto, poszliśmy na szybko coś zjeść. Jesteśmy na stacji Kyoto Główna, albo tak się nazywa. A teraz idziemy zabrać was jeszcze do świątyni nocą. Mieliśmy plan, że weźmiemy jakiś powóz, może autobus, tudzież pociąg, tudzież prywatną rikszę. Ale stwierdziliśmy, że skoro lecimy w Himalaje, to zrobimy te 1,5 km na nogach. Dzisiaj zrobiliśmy ledwie 13, więc jeszcze kilka się przyda. Dotarliśmy do świątyni. Będziemy wchodzić na nocne zwiedzanie. Sorry za tą ciężarówkę. Tutaj trzeba zapłacić 1000 od osoby. No i Gabi, powiedz nam, gdzie my tak właściwie jesteśmy. Jesteśmy w świątyni Toji. To nie jest codzienność, że można tutaj wejść po zmroku. My się o tym przekonaliśmy 7 lat temu, jak tu byliśmy. Ją normalnie zamykają o 17. Dokładnie. My byliśmy za 5:05. Za 5:05 nas nie chcieli wpuścić, ale przekonaliśmy ich i mieliśmy super foteczki. I zdążyliśmy w 5 minut, zaraz wam pokażemy, co obejrzeć. Dokładnie. Natomiast tutaj teraz, w tym tygodniu, podczas majowych świąt w Japonii jest ten specjalny event, kiedy od 18 do 21 można oglądać tą świątynię podświetloną nocą. I ile to kosztuje? 1000 jenów kosztuje za osobę, czyli tyle. Dokładnie. Idziemy zwiedzać. Tam już widać przepiękną pagodę. Jest to najwyższa pagoda w Kyoto, a nie wiem, czy nie najwyższa w Japonii. Tutaj macie wszystko bardzo dobrze przygotowane do zwiedzania. Wszędzie są lampy, piękne podświetlenia, więc nie musicie się niczym martwić. Broń Boże, czołówek tu nie potrzeba, ani niczego takiego.
Jest naprawdę spoko. A jeszcze nie doszliśmy do tych głównych budynków świątynnych. Świątynia Toji jest świątynią buddyjską, powstałą w 1967 roku. Jest jedną z najstarszych i najważniejszych świątyń tutaj w Kyoto, jak i zapewne w całej Japonii. Ja tylko chcę dodać, że jak każda świątynia chyba w 1994 została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i przy każdej świątyni słyszymy, że to jest jedna z najważniejszych w Japonii. A ja chciałam dodać, że to na pewno jest jedna z najpiękniejszych, bo tutaj naprawdę to odbicie tej pagody w jeziorku z tymi pięknymi kwiatami dookoła robi niesamowite wrażenie. Zapamiętałam to, jak byliśmy tutaj pierwszy raz, jako jedna z najpiękniejszych miejsc, które odwiedziliśmy. Po prostu Awa nie zakochana. Tylko patrzcie, jak to wygląda. Jest naprawdę spektakularne. To podświetlenie jest super. Jeszcze podświetlenie tych budowli. A jak się pewnie domyślacie, z tej dużej ilości ludzi właśnie dochodzimy do fajnego miejsca na szocika. To właśnie o tym miejscu wam wspominaliśmy. Przepiękne odbicie pagody w jeziorku. Musicie przyznać, że takie spacerowanie ma coś takiego wyjątkowego w sobie. A jeszcze jak się chodzi po świątyniach, co mają ponad 1500 lat. Naprawdę fajne uczucie. Pagoda na pewno wam się podobała. A teraz czas wejść do środka. Zobaczymy, jak ta świątynia wygląda w środku. Na bank nie można robić zdjęć, więc tylko zerknę. Mam nadzieję, że w środku shot wam się podobał. Jak mnie pani ścignęła, to myślałem, że zaraz będzie jakiś problem międzynarodowy. Tutaj mamy kolejny pawilon. Jest ogromny, podobnie jak ten, w którym byliśmy. W tych wszystkich budynkach znajdziecie naprawdę bardzo fajne rzeźby. Szkoda, że nie można ich fotografować. Ja trochę nie do końca to rozumiem, bo przecież to nic nikomu nie szkodzi, ale naprawdę te figury, te postaci i to jeszcze jak zrobicie je podświetlone nocą, robią takie naprawdę... Człowiek nabiera respektu. Niesamowite wrażenie. Słuchajcie, to był bardzo długi dzień. Mamy nadzieję, że wam się bardzo podobał. Nam się na pewno bardzo podobał. Mimo że nie zaliczyliśmy jednej świątyni, ale jeszcze mamy nadzieję, że uda się ją zobaczyć. W każdym razie ten Pałac Cesarski, te świątynie, Las Bambusowy, no i na koniec świątynia nocą. My jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję, że wy również. Na pewno ta świątynia sprawia niesamowite wrażenie. Dziękujemy, że oglądaliście. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić jakiegoś komentarza i dać łapkę w górę. A my tymczasem żegnamy się. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć. Pa, pa!